Witam serdecznie. W dzisiejszym teście prezentujemy Wam samochód, którego umycie wymagało 2 żetonów na myjni, a nie jednego, jak zwykle mi to wystarczało, a postawienie kawy na dachu, którego wymaga wyraźnego podniesienia mojej ręki. Mamy więc dzisiaj w teście BMW X5, topową wersję, jeśli chodzi o cenę i uwaga, nie jest to wersja V8 benzynowa 50i, tylko jest to wersja z dieslem M50D. Takie ma oznaczenie, a pod maską ma nieśmiertelną urzędową szóstkę, która w tej wersji ma aż 3 turbosprężarki i generuje 381 koni mechanicznych. Zapraszam na test. Lista zmian w wyglądzie nowej X5 nie jest tak naprawdę bardzo imponująca. Widać tu raczej ewolucję niż jakąś rewolucję. Widać inne wyprofilowanie tylnych lamp. Widać z całą pewnością to, że samochód zachował swoją boczną linię. Jest to bez dwóch zdań rozpoznawalna X5. Tu akurat mamy bardzo rozpoznawalną wersję, bo tu jest dokupiona opcja Dynamic Performance Control, który sprawia, że mamy lepsze hamulce. Mamy ten samochód też odrobinę obniżony, więc to lepiej jest zawieszone, czy bardziej twardo jest zawieszone, lepiej się trzyma drogi, lepiej hamuje, również ma szperę, jak również ma różnego rodzaju elementy z M-pakietu, także ten samochód wygląda bardziej agresywnie niż taka zupełnie bazowa wersja. Jeśli już patrzymy na przód, to tu widać, że nastąpiła pewna zmiana, mamy taki ostrzejszy wyraz reflektorów, mamy LEDy zastosowane wszędzie, w tym nawet w takich światłach przeciwmgielnych. Tu trudno oceniać jakby zmiany tej generacji na przykładzie tego samochodu, bo M-pakiet jednak sporo tu wnosi. Zajrzyjmy teraz pod maskę nowej X5. Mamy tu rzędową szóstkę, silnik diesla i on w wersji 30D ma jedną turbosprężarkę, w wersji 40D ma tych turbosprężarek już 2, natomiast tu mamy wersję M50D, mamy tu 3 turbosprężarki, trzecia załącza się dopiero od 2700 obrotów na minutę i od 1500 obrotów na minutę daje ten silnik już 650 Nm momentu obrotowego, więc już zbiera się bardzo szybko i bardzo energicznie, mimo że waży 2200 kg, ale naprawdę tej wagi kompletnie nie czuć, przynajmniej przy przyspieszaniu. Natomiast już od 2000 obrotów możemy tutaj cieszyć się pełną momentem obrotowym 740 Nm. Co ważne, to się nie wiąże z jakimś ekstremalnie wysokim spalaniem. Co prawda producent deklaruje, że w mieście będziemy się cieszyć spalaniem rzędu 7,6, a poza miastem około 6,3. Szczerze powiedziawszy, ja tego nie mogę potwierdzić. Poza miastem udało mi się zejść do 7,2, natomiast w mieście jest to raczej wartość około 10-11 litrów, przy czym zaznaczam, że nie jeździłem bardzo szybko, jeździłem w trybie właśnie tym ekonomicznym, żeby sprawdzić, ile najmniej ten silnik może spalić, więc jest to wartość wyższa od tej, którą deklaruje producent, ale warto zaznaczyć, że mimo wszystko jak na 381 koni i 740 Nm jest to rewelacyjnie niskie spalanie, więc auto jest bardzo oszczędne. Jeszcze słowo na temat zasięgu. Bak jest całkiem potężny, ponieważ mieści 85 litrów i w zależności oczywiście od tempa jazdy możemy mieć zasięg nawet ponad 1000 km. Ja jadąc dosyć szybko z Warszawy do Krakowa ze średnią 93 km na godzinę przywiozłem wynik poniżej 9 litrów i miałem zasięg około 800 km, więc jadąc naprawdę dynamicznie można tym samochodem przejechać całą Polskę. Moim zdaniem BMW jak zawsze postarało się i jak zawsze pokazało, że pod maską może się znaleźć prawdziwy majstersztyk. Jeszcze przed takim uroczystym trzaśnięciem maski z 25 cm wysokości pokażę Wam tą zabawną naklejkę. Spójrzcie na to.
Jest na niej pokazany facet, który włożył głowę pod maskę i coś się nad nim dzieje, nad głową, jest tam jakiś wykrzyknik. No nie wiem, ja nie umiem odkodować znaczenie tej maski. Być może, znaczy tej naklejki, być może chodzi o to, żeby nie wkładać głowy pod maskę, ale z drugiej strony no nie wygląda na to, żeby ta maska miała na mnie spaść. Z drugiej strony, jak ja mam nalać płyn do spryskiwaczy, jeśli ja no, muszę tutaj się schylić i muszę się znaleźć pod tą maską, więc nie wiem, co to znaczy. Być może po włożeniu maski zaczynają gwiazdy z nieba spadać, być może po otwarciu maski tracimy gwarancję, cokolwiek. Może liczę na waszą inwencję, może wy, pokaż to jeszcze raz, może wy mi powiecie, co autor mógł mieć na myśli. Takie oto pytanie. Czas na test dwumetrowca. W tym samochodzie to naprawdę przyjemność, bo będą praktycznie same superlatywy. Może od razu zerknijmy na fotel. Mamy tu dwie pamięci ustawień i dosyć standardowy zakres regulacji, czyli oparcie, góra, dół, przód, tył. Wszystko oczywiście elektrycznie. Również regulowany jest odcinek lędźwiowy, jak również regulowany jest tutaj długość siedziska. Jeśli chodzi o kierownicę, to jest ona regulowana elektrycznie i jej zakres również w zasadzie nie wymaga jakichś komentarzy i wysuwa się na tyle, no ile powinno. Jedyny problem, który tutaj w tym samochodzie miałem całą podróż, proszę pokaż tutaj, to jest taki przycisk, który reguluje zagłówek. I ten zagłówek nie wyjeżdża tak jak zwykle, tylko jak to w innych zagłówkach, tylko on jeździ takim łukiem i to jest jego najwyższe ustawienie. Więc moim zdaniem, znaczy dla mnie to jest bez dwóch zdań zbyt niskie ustawienie. Proszę spojrzeć, to nie jest odpowiednie ustawienie i wyżej tego się podnieść nie da. Więc z punktu widzenia kierowcy to jest tak naprawdę jedyna wada, bo tutaj miejsce nad głową również jest pod dostatkiem. No powiedzmy, że teraz jak tak się zupełnie wyprostuje, to 2 do 3 palców spokojnie się zmieszczą. Teraz proponuję zajrzeć do tyłu. Ustawiłem sobie fotel naprawdę luksusowo, więc tutaj z tyłu może być problem, ale oczywiście nie będzie żadnego problemu. Proszę spojrzeć. Tutaj mam z 5 cm. Gdybym miał jeszcze dłuższe nogi, to tu mam tak wyprofilowany fotel, co prawda twardy, ale miejsca tak naprawdę jest na tyle dużo, że to wyprofilowanie zupełnie się nie przyda. Mam tu przed sobą schowek, mam tu i tu warto pokazać, bo bardzo niewiele samochodów aż tak bardzo rozpieszcza pasażerów z tyłu, ponieważ podwójny schowek, również przewidziany kształt na butelkę. Nad głową miejsca jest troszkę mniej niż z przodu, ale wciąż mogę zupełnie spokojnie się wyprostować. Więc tutaj może jeden palec by się zmieścił, taki zapas jest delikatny. Przysunę się na prawo i tutaj od razu pokażę, że proszę bardzo, tunel centralny praktycznie nie istnieje, więc 5. osoba zajmie to miejsce bez najmniejszego problemu. Mamy tu niezależne oświetlenie. Proszę bardzo. Mamy tu również możliwość rozłożenia podłokietnika. Tu mamy uchwyty na kubki, proszę spojrzeć, ostatnio zacząłem na to zwracać uwagę, również na to, jak głębokie są te uchwyty. Tu one są nie dość, że głębokie, z takimi jeszcze gumowymi elementami, które podtrzymują ten kubek, to jeszcze otwarcie powoduje, że te elementy również dodatkowo trzymają, więc tu naprawdę bezpiecznie można wstawić kubek pełny gorącej kawy i nic się nie stanie. Tu już nie widzę, czy była możliwość, a teraz widzę, dobrze. Proszę bardzo, otwiera nam się nie jakieś okienko w tej tylnej kanapie, tylko ona się składa w całości z zagłówkiem, więc mamy całkiem spory otwór do przewożenia długich przedmiotów. Jeszcze zanim wysiądę, pokażę również, że pasażerowie z tyłu mogą się cieszyć niezależną klimatyzacją, jak również 2 dodatkowymi wyjściami 12 V. Więc podróż z tyłu myślę, że powinna przebiegać bardzo dobrze i komfortowo.
Po otwarciu bagażnika oczywiście klapa się otwiera elektrycznie. Uzyskujemy dostęp do bagażnika o pojemności 650 litrów. Jak powiedziałem, bagażnik ten jest nieco większy niż w poprzedniej generacji, dokładnie o 30 litrów większy. Tu mamy jeszcze dodatkowe takie drzwi bagażnika. Teraz mamy do niego najłatwiejszy dostęp. Tu możemy umieścić całkiem sporo bagaży podczas załadunku, wyładunku, aż kusi, żeby na tym usiąść. Gdzieś tam wyczytałem, że powinno to wytrzymać 200 kg. Ja ważę 100. Kolega Maciek, operator, również 100, więc proponuję przetestować to. Działa. Ok, wobec tego przechodzimy do dalszej części testu. Ja to może złożę, bo będzie mi łatwiej dostać się tutaj do pozostałych elementów tego bagażnika, a jest co pokazywać. Mamy tu przykładowo takie elementy, które jeżdżą tu na szynach. Po naciśnięciu przycisku możemy to poustawiać w odpowiednim miejscu i rozciągnąć tu siatkę, która dodatkowo zamontuje czy zablokuje nasze zakupy czy bagaże. Po lewej stronie mamy taką gumkę, tu mamy jeszcze jakąś siateczkę, ona jest zawieszona na drzwiach do miejsca, gdzie możemy odłożyć trójkąt i apteczkę, której chyba właśnie brakuje. Mamy też takie haczyki, jeden po lewej stronie, jeden po prawej stronie, jak również wyjście 12V. Szczerze powiedziawszy, w tej chwili może jestem ślepy, ale ja nie widzę gdzie... A, tutaj jest oświetlenie, to jest ciekawe, tutaj mamy oświetlenie. Jedno i oświetlenie drugie. Ja sobie mówię, zawsze lubię, kiedy jest za co chwycić w tym samochodzie, wyjątkowo jest za co chwycić. Ten uchwyt ma 50 cm co najmniej długości, jak nie 80, więc naprawdę nie będzie z tym problemu. No, ale wróćmy jeszcze do bagażnika. Bardzo łatwo wyciąga się tutaj roleta. Proszę spojrzeć, tu już nie mam mocowania się z nią, tylko jest po prostu przycisk. I po naciśnięciu tego przycisku roleta wyskakuje ze swojego gniazda. I z powrotem jest jeszcze łatwiej. Z tej rolety możemy wyciągnąć również taką siatkę, która odgrodzi powierzchnię czy przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Zawiesza się ją klasycznie w takich specjalnych gniazdach w podsufitce. I wreszcie możemy przejść do podłogi bagażnika. Podłoga bagażnika podnosi się, proszę spojrzeć, na specjalnym teleskopie, więc jest naprawdę bardzo komfortowo. Jest to bardzo solidna podłoga, więc wszystko jest zrobione naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o jakość. Mamy tu ogromny schowek, mamy tu jeszcze jeden mniejszy schowek, który wydaje mi się też bardzo przydatny na właśnie przełożenie takich drobnych przedmiotów. Mamy tu zresztą właśnie siatkę, o której wcześniej wspominałem. I w zasadzie możemy jeszcze pokazać, jak się składają oparcia tylnej kanapy. Składają się bardzo łatwo. Tutaj wycieczka do przodu jest konieczna. I no dobrze, teraz nastąpiła kolizja z fotelem z przodu, ale myślę, że ja potrzebuję mniej miejsca niż operator, więc moja część się złożyła bez problemu. Uzyskaliśmy tu zupełnie płaską powierzchnię, znaczy nie zupełnie płaską, ale przyzwoicie wykończoną, zrobioną powierzchnię, podłogę bagażnika. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest, tu wrócę do rolety. To jest tak naprawdę ta łyżka dziegciu, dlatego że proszę spojrzeć, przyzwyczailiśmy się do tego, że ta roleta jedzie prowadnicami i wpada automatycznie do swojego gniazda. Tu niestety musimy to trafić, więc raz trafimy, a innym razem możemy nie trafić, prawda? I tutaj proszę spojrzeć, oto efekt. Auto jest prawie nowe, a już są zarysowania na tych twardszych plastikach, bo przede mną ktoś, jak również i ja, nie trafiali za pierwszym razem. To jest to ułatwione, bo to jest odpowiednio wyprofilowane, ale mimo wszystko to jest rozwiązanie, które jest lepiej zrobione chyba nawet w dużo tańszych samochodach, jak również zwijanie tej rolety. No, przyzwyczajeni już jesteśmy do tego, że naciskamy i to się zwija. Tu niestety mocno nacisnąć, no nic się nie dzieje. Tu trzeba po prostu ręcznie to zwinąć. Ale to jest jedyna wada, którą znalazłem w tym bagażniku. Mamy tu na koniec przed zamknięciem
2 przyciski, możemy albo zamknąć ten bagażnik, albo zamknąć i jednocześnie zablokować zamek centralny. Wnętrze nowego BMW X5 jak zawsze rozpieszcza zarówno jakością wykonania, spasowaniem, ale też doborem materiałów wykończeniowych. Wszystko, czego dotykamy, jest albo ładne, albo miękkie i zawsze wygląda bardzo dobrze. Tutaj mamy wszędzie miękkie tworzywo, piętro niżej również mamy miękkie tworzywo. Tu się zaczyna coś, co udaje prawdopodobnie metal, raczej jest to plastik, dlatego że tutaj po bokach również znajdziemy tego typu wykończenie i tu po mojej stronie już nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, a już w paru miejscach jest to zadrapane, więc prawdopodobnie gdyby to był prawdziwy metal, to by się nie dał tak łatwo. Miękkie tworzywa ciągną się też dalej, tutaj już nieco twardsze, ale wciąż odczuwalnie się ugina pod palcem. Dopiero tu na tym poziomie zaczynają się twarde plastiki, więc jeśli chodzi o jakość, to naprawdę w tym samochodzie nie można mu mieć nic do zarzucenia. Również jeśli chodzi o filozofię BMW, że wszystko ma być skierowane w moją stronę, do mnie, to naprawdę tu jest, można powiedzieć, klasyka. Wszystko jest tak, jak lubimy w BMW. Jedyną rzecz, którą zauważyłem, do której się przyzwyczaiłem w BMW, a tu zostało to zmienione, to jest ten przycisk. Tu zawsze mieliśmy możliwość sterowania zamkiem centralnym. Tu niestety takiej możliwości już nie ma. Te kluczyki, te przyciski powędrowały na drzwi po jednej i po drugiej stronie. I to jest problem, bo przyzwyczaiłem się, że tutaj zawsze się otwiera. Tu za to wylądował taki przycisk, którym można sterować, włączać lub wyłączać poszczególne tutaj systemy, które wspomagają nas podczas jazdy. Kiedy ten przycisk świeci się na czerwono, to znaczy, że nie wszystkie są włączone, bo ja rzeczywiście wyłączyłem jeden z nich. Tu mamy ostrzeganie przed kolizją, ostrzeganie przed pieszymi, ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu, co w Polsce szczególnie się nie sprawdza. I ostrzeżenie możliwej kolizji przy zmianie pasa ruchu, czyli zwyczajne monitorowanie martwego pola. W tej chwili jest jeden z tych systemów wyłączony, w związku z czym to kółko tu przy przycisku świeci się na czerwono. Jeśli naciśniemy go jeszcze raz, wszystko się włączy i tu będziemy mieli zielone kółko, co znaczy, że auto chroni nas tak bardzo, jak to jest możliwe. Jeszcze pokażmy może ten głośnik Bank Olufsen. Ten system kosztuje 20 000 złotych i naprawdę warto go mieć. Ja zwykle nie słyszę tak naprawdę różnicy, nie mam jakiegoś takiego zmysłu, aby usłyszeć różnicę pomiędzy poszczególnymi systemami audio, ale w tym przypadku po włączeniu tu nam się to podnosi, więc to nie tylko brzmi, ale też świetnie wygląda. Ja w tym aucie poczułem tą różnicę i poczułem, że jestem w samochodzie, który ma naprawdę świetny system audio. Wciąż nie potrafię tego oczywiście bardziej opisać, bo jak mówię, dla mnie to coś albo gra, albo nie gra, ale w tym aucie jest coś ekstra. Warto też wspomnieć o tym, że system nawigacji to jest Professional, to kosztuje kolejnych tam chyba 16 000 złotych. To jest bardzo sprawnie działające, proszę spojrzeć, ta skala to się zmienia naprawdę bardzo płynnie. To dociąga oczywiście, tutaj mamy taki touchpad, więc możemy różnego rodzaju, powiedzmy, wypisywać komendy, czy wprowadzać adresy, wpisując tu po prostu poszczególne literki. Oprócz tego mamy tu ściągane z internetu informacje o korkach, jak również mamy na przykład możliwość, tu pokażę ciekawostkę, są różnego rodzaju aplikacje do dociągnięcia, między innymi jedną z aplikacji jest przykładowo zdjęcie miejsc docelowych, więc po włączeniu takiej aplikacji pojawia nam się do wyboru, albo chcemy to ściągnąć z Google View, albo z panoramy, tutaj ze Street View, wybieram opcję Street View i od razu mi się pojawia to miejsce, które jest wprowadzone jako miejsce docelowe. Obracając to pokrętło, widzimy tutaj obrót na ekranie, więc możemy dokładnie się przyjrzeć, dokąd się wybieramy i jak to miejsce powinno wyglądać. Takich aplikacji tutaj BMW daje całkiem sporo. Są, nie wiem, możliwość poszukiwania restauracji, sprawdzania kursów walut, giełdy i tak dalej, i tak dalej. Jest możliwość połączenia z internetem. Oczywiście generalnie jeśli chodzi o system multimedialny, to wszystko jest naprawdę w najlepszym porządku. Jeszcze z takich płatnych opcji warto wspomnieć o fotelach, to jest połączenie Alcantary ze skórą. To są bardzo wygodne fotele, chociaż powiedzmy zakres regulacji czy jakieś masaże, to tutaj niestety tego zabrakło, ale są bardzo wygodne, są dopieszczone, jeśli chodzi o takie szczegóły. Proszę bardzo, tutaj pakiet M, widać takie 3 drobne, taki pasek 3 kolorów. Widać, że producent dba w każdym miejscu o szczegóły. Te fotele kosztują co prawda 10 000 złotych, ale naprawdę warto.
I od strony praktycznej ten samochód, no nie wiem, zajrzyjmy na przykład tutaj, są dwa uchwyty na kubki, jest również popielniczka, mamy wyjście 12 V. Tu mamy pod podłokietnikiem, zresztą o podłokietnikach, ten jest taki powiedzmy średnio miękki, szczerze mówiąc. Ten po lewej jest bardzo miękki, więc tutaj podróż, jeśli chodzi o lewy łokieć, to będzie upływała bez problemu. Jak już jesteśmy przy drzwiach, może tak, to tu mamy wciąż miękkie tworzywo, tu mamy ten plastik stylizowany, tu mamy troszkę skóry, więc to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze może pociągnę, że tutaj było troszkę trzasków, ale w końcu się poukładało. Troszkę się to ugina, ale generalnie jest tak nieźle. Otwórzmy w takim razie ten schowek. Znajdziemy tu gniazdo USB, wejście audio in. Tu mamy jeszcze taką instalację pod telefon. Oprócz tego znajdziemy tutaj takie miejsce na drobne, na autostradę powiedzmy. Mamy też schowek przed pasażerem. On jest też dopracowany do granic możliwości. Tu mamy jakąś siateczkę, tu mamy miejsce na długopis. Tam z tyłu nawet znalazło się miejsce na jakąś gumkę, która będzie przytrzymywała jakieś drobne rzeczy, więc naprawdę wszystko jest dopracowane jak należy. Również warto spojrzeć na to, ile miejsca jest w schowkach, w drzwiach. Mamy tu miejsce i na 1,5-litrową butelkę, jak i na całkiem spore przedmioty, które możemy tam wrzucić. Podróż BMW X5 upływa w takim spokoju i takim radosnym nastroju, że jedziemy tam, gdzie chcemy, jedziemy tak, jak chcemy i nic nam nie przeszkadza. Jesteśmy na poziomie mniej więcej, nie wiem, przeciętnego autobusu prawdopodobnie, więc patrzymy na wszystkich z góry. Wszystko to, co się dzieje naokoło, jest świetnie wyciszone, więc tak naprawdę świat zewnętrzny nam tak bardzo nie przeszkadza. Jesteśmy odizolowani na wiele różnych sposobów. Jedyne, co dolatuje do naszych uszu, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dźwięk silnika, ale to jest bardzo przyjemny dźwięk. To jest dźwięk, który chce się słuchać i chce się wciąż i wciąż naciskać pedał gazu. I tu, jeśli ktoś naprawdę będzie chciał sprawdzić, jakie są możliwości, to musi skorzystać z tych dwóch przycisków, które przełączają z trybu komfortowego. Są 4 możliwości jako Pro, Comfort, Sport lub też Sport Plus, gdzie jest dodatkowo wyłączona stabilizacja toru jazdy, który teraz włączyłem w tej chwili ten tryb, więc możemy bardzo mocno dodać gazu i bezproblemowo przyspieszamy. Ten silnik tak naprawdę nie jest, mimo wszystko X5 z tym silnikiem nie sprawia, że samochód staje się jakąś niesamowitą rakietą, ale staje się bardzo elastycznym i staje się takim autem, które w każdej chwili może jechać dokładnie z taką prędkością, jaką chcemy. Tu izolacja powiedzmy tego samochodu, kierowcy od reszty jest tak wyczuwalna, że mimo, że ten samochód ma niewiele ponad 5 sekund do setki, ja z własnych wrażeń mi nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że to nie jest właściwie żadna rakieta. Tak to działa. Ten samochód na tyle otacza nas taką swoją ochroną i taką izolacją nie tylko od świata zewnętrznego, ale nawet od własnych osiągów, że naprawdę niewiele nam pozostaje, tylko powiedzieć, że podróż upływa w spokoju, nawet jeśli używamy całej mocy i przyspieszamy do setki w niewiele ponad 5 sekund. Taki jest BMW X5. Ja jadąc tu z Warszawy do Krakowa miałem 4 godziny na to, żeby przemyśleć, co mi się w tym samochodzie podoba, a co mi się w tym samochodzie nie podoba. Jak zwykle przez te 4 godziny przychodzi mi do głowy całkiem sporo różnego rodzaju wniosków i pomysłów. To tym razem wyjątkowo jestem można powiedzieć w kropce, ponieważ ta lista rzeczy, które mi się nie podoba, tak naprawdę sprowadza się do jednego. W tym samochodzie w zakrętach musimy dosyć mocno walczyć z tym, że masa tego auta to jest powyżej 2 ton, więc ograniczenie, tak naprawdę ten samochód tak świetnie się trzyma do drogi, dlatego że ten specjalny sportowy pakiet nie tylko polepsza hamowanie, ale też obniża ten samochód, dzięki czemu przy tym zawieszeniu
wyciszeniu on się naprawdę trzyma drogi niesamowicie. Jedynym ograniczeniem podczas szybkiej jazdy, szczególnie jak jest mokro, jest możliwość trzymania się opon do asfaltu. Tylko tak naprawdę najsłabszym punktem to nie jest przychył nadwozia, czy kontrola, czy ESP, które się włącza za wcześnie, czy za późno, czy trwa zbyt długo. Nie. Jedynym słabym punktem jest tak naprawdę fizyka, a dokładnie styczność opony z asfaltem. Poza tym ten samochód wydaje się być tak dobrze dopracowanym, jeśli chodzi o zawieszenie i o sposób jazdy i o sposób, w jaki możemy kontrolować tor jego jazdy, że naprawdę ciężko jest, poza tym, że widzimy, że siedzimy bardzo wysoko, ciężko jest znaleźć jakąkolwiek większą, istotną różnicę pomiędzy tym, czy jedziemy, powiedzmy, BMW serii 5, czy też jedziemy BMW X5. Jednym słowem, X5 wydaje mi się dobrym autem, takim przyjemnym autem, które po prostu umila podróż. Na tyle, na ile to jest chyba w dzisiejszym świecie motoryzacji możliwe, na tyle, że każdy dystans pokonamy, pozostając wypoczętymi i z ogromną przyjemnością. I tu podkreślam, wcale nie musimy do tego celu włączać najbardziej sportowy tryb Sport Plus czy Sport. Po prostu możemy włączyć tryb Comfort albo nawet Eco Pro i jechać sobie spokojnie na najniższych obrotach, cieszyć się widokami, cieszyć się tym, że płyniemy nad tym wszystkim i jesteśmy troszkę ponad tym wszystkim naokoło, a kiedy trzeba będzie, to nawet w trybie Eco Pro depnięcie gazu powoduje bardzo spontaniczną reakcję tego silnika. Jednym zdaniem z X5 jestem bardzo zadowolony i podejrzewam, że gdyby tu zamiast tej wersji 50D była wersja 30D, to moja opowieść nie różniłaby się bardzo. Wydaje mi się, że ten samochód naprawdę równie dobrze by się prowadził i niewiele gorzej by przyspieszał. Warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo rozbudowany system head-up display jest w BMW X5. Widzimy tu nie tylko aktualne ograniczenia prędkości odczytane ze znaków, czy aktualną prędkość, ale również wskazania nawigacji, to bardzo rozbudowane, jak również informacje na temat aktualnych ustawień aktywnego tempomatu, jak też podpowiedzi, czy ten aktywny tempomat widzi samochód przed nami i jak daleko ten samochód się znajduje. W tej chwili udało nam się wyhamować i pojechać dalej kompletnie bez ingerencji kierowcy, dlatego że aktywny tempomat zarówno spowolnił nasz samochód przed skrzyżowaniem, jak również rozpędził go tuż po nim, jadąc za autem przed nami. Na widoczność w BMW X5 nie będziemy narzekać. Duże lusterka ułatwiają przeglądanie tego, co się znajduje za samochodem. Wysokie bardzo szyby, to jest naprawdę wielkie akwarium. Tutaj wszystko na boki również widać. Słupki nie są za grube, zarówno A, jak i B. Dopiero z tyłu, jak się obrócimy, widać dzięki temu, że ta tylna szyba jest pionowa, gdzie dokładnie ten samochód się kończy. Natomiast problem może stwarzać jedynie słupek C, który jest bardzo rozbudowany i wycina troszkę widoczności. Poza tym oczywiście tą widoczność nadrabia kamera cofania, która bardzo dokładnie pokazuje, co się dzieje za samochodem. A teraz pomiar wyciszenia na postoju. (44,2). A teraz test wyciszenia podczas przyspieszenia do 90 na godzinę. (74,2). A teraz test wyciszenia przy 130. (65,1). Ceny BMW X5 zaczynają się już od 240 000 złotych. W tej cenie dostaniemy 4-cylindrowego diesla i myślę, że bardziej popularną wersją będzie wersja 30D i to będzie 258 koni i kwota już 285 900 zł. Gdyby ktoś chciał mieć dumny napis M50D na tylnej klapie, to musi się liczyć z wydatkiem 383 000 złotych i to jest więcej o kilkadziesiąt tysięcy od
najdroższej wersji benzynowej, ponieważ wersja V8 50i kosztuje 351 tysięcy złotych, więc wyraźnie mniej niż ta topowa wersja w dieslu. BMW X5 jest dosyć ciekawym samochodem. Z jednej strony daje możliwość pełnej indywidualizacji swojego wyglądu. Z jednej strony daje możliwość naprawdę dostarczenia wielu wrażeń z jazdy tym autem. Natomiast z drugiej strony robi wszystko, aby te wszystkie wrażenia pozostały gdzieś na zewnątrz, gdzieś poza światem stworzonym wewnątrz kabiny tego pojazdu. I to jest taki, powiedzmy, że konflikt pomiędzy tym, żeby dostarczyć kierowcy jak najwięcej wrażeń, żeby jego auto było jak najszybsze, a tym, żeby przyjechał z punktu A do punktu B w możliwie komfortowy i przyjemny sposób. Wydaje mi się, że kompromis, który tutaj został znaleziony, jest wart uwagi i ja po przejechaniu tutaj kilkuset kilometrów tym samochodem mogę powiedzieć, że temu autu mimo wszystko bliżej do aut, które dają mniej emocji, ale dbają najbardziej o komfort pasażerów i mi osobiście takie rozwiązanie bardzo pasuje, więc ja jestem zdecydowanie na tak.